Cześć! Otrzymałem wielką i ciężką paczkę, w której mam nadzieję znaleźć kawałek naszej polskiej historii. Kurczę, karton w kartonie. Jeśli chodzi o opakowanie, tak jak żeście widzieli, dwie warstwy kartonu, dodatkowe materiały wypełniające i dodatkowo jeszcze na samym końcu widzę folia bąbelkowa. Czyli wzmacniacz Unitry WSH 205. Pan Piotr, właściciel wzmacniacza i jeden z sympatycznych widzów mojego kanału, odezwał się do mnie jakiś czas temu w temacie pomocy naprawy. Ale zanim przejdziemy do wnętrza, sprawdźmy, co wzmacniacz oferuje. U góry z lewej strony mamy wybór źródeł. Tutaj mamy tylko 3 źródła: fono, radio i wejście uniwersalne AUX. Monitor pętli, przełącznik monitora pętli magnetofonowej. Pod spodem mamy regulację barwy dźwięku w postaci regulacji basu wysokich. I dodatkowo jeszcze obok jest balans. Nad balansem znajduje się przełącznik stereo mono, przełącznik wejścia liniowego. Tutaj są dwa filtry, 70 Hz oraz 9 Hz. Pod spodem mamy wejście na dużego jacka, załączanie odpowiednich terminali i kolumn, kontur, czyli tak zwany loudness, muting, wyciszenie o 20 dB. Po prawej stronie mamy taką troszeczkę większą gałeczkę głośności. Jest to potencjometr podczwórny zastosowany tutaj. Włącznik zasilania i u góry fajne wychyłowe wskaźniki. Natomiast z tyłu mamy wejście, a w zasadzie wyjścia zasilania do kolejnych segmentów wieży. Tutaj jest informacja o maksymalnej mocy, jakie mogą przenieść te wyjścia. Dwa bezpieczniki, pod spodem przewód zasilający, terminale głośnikowe A'(B) to jest od 4 do 16 ohmów, A+B od 8 do 16. Pod terminalami głośnikowymi mamy drugie wyjście na słuchawki, to jest takie DIN-owskie wyjście. I idąc dalej mamy wejście AUX, tuner, wejście gramofonowe z korekcją RIA, a wyżej mamy wejście na dwa odtwarzacze kaset. W środku znajdziemy dwa całkiem duże transformatory. W ogóle cały wzmacniacz waży około 15 kg. Dwa całkiem spore radiatory, płytę końcówki mocy, płytę preampu, płytkę protektora i tam troszeczkę głębiej jest płytka źródeł i regulacji barwy dźwięku. Są ślady zalania. W ogóle całe płytki są takie ciemniejsze. Zwróćcie uwagę tutaj na tą podkówkę, ona jest ciemniejsza. Zobaczymy, czy nie trzeba ją będzie wymienić. Są tutaj wszędzie obecne ślady takiej wilgoci. Wzmacniacz działa, ale podczas słuchania muzyki w jednym z kanałów w losowym czasie zaczyna ciszej grać muzyka. Poza tym wzmacniacz został kiedyś zalany. W tym temacie może być różnie, ponieważ zalanie ogólne elektroniki może zdarzyć się każdemu, ale nie wyczyszczenie płyt w dłuższym okresie czasu powoduje postępującą korozję i finalnie uszkodzenia. Jeszcze też zależy, czym jest zalane. Sok pomarańczowy inaczej zareaguje niż wino. Czyli do czyszczenia przełączniki, potencjometry, przy okazji podczas demontażu poszczególnych płyt sprawdzenia połączeń, elementów, pomiar kondensatorów i finalnie wyczyszczenie płytek. No i ten front panel jest też taki troszeczkę jakby brudny, także zobaczymy, czy uda nam się go wyczyścić na tyle, żeby doprowadzić go do kultury, do roboty. Ok, front panel już mam zdemontowany. Ślady wilgoci są widoczne gołym okiem. Nie wygląda to najlepiej,
Płytę główną wzmacniacza razem z końcówkami mocy mam już wyciągniętą. Chciałem się zabrać za pomiar kondensatorów, ale tutaj zobaczcie, ten kondensator jest już napuchnięty, natomiast tutaj już ktoś wymienił. Nie rozumiem takich napraw. Skoro pół płytki to jest lewy kanał, prawy kanał, to aby grały równomiernie, powinno się wymieniać, jeżeli jest uszkodzony element w lewym kanale, nawet jeżeli jest sprawny element w prawym kanale, też powinno się go wymienić na nowy. Także ja pozdrawiam takie serwisy. Spisuję sobie kondensatory, zrobię zakupy, przy okazji wymienię te podkówki od prądu spoczynkowego, bo one mi się kompletnie nie podobają. Może zanim zacznę tutaj w ogóle jakieś prace, to wyczyszczę tą płytkę, bo ona jest wręcz cała usyfiona. Ok, zdemontowałem jeden z głównych kondensatorów wzmacniacza. Wykonamy pomiar. Ten kondensator ma 4700 mikrofaradów. Pojemność wskazywana 7726. Niestety do wymiany główne kondensatory. Jeszcze taka uwaga, a propos kondensator jest rozładowany, w razie czego. Tutaj jest dodatni biegun, a te 3 po bokach nóżki to jest ujemny biegun. I teraz prawdopodobnie nie dostanę takiego kondensatora z takimi wyprowadzeniami. Patrząc na płytkę, tu jest ujemny biegun, ujemny, dodatni, ujemny. W związku z powyższym będę musiał z tego ujemnego puścić mostek, prawdopodobnie tutaj albo tutaj. Zobaczcie, jak wygląda ten kondensator napuchnięty po wylutowaniu, ale najlepszy przed nami. Zobaczcie tutaj. On już miał zupełnie dość. Zmierzmy jego parametry. Kondensator powinien mieć 220 mikro. Pokazuje, że jest obwód rozwarty, bardzo niska pojemność. Zanim przejdę do środka, każdy przełącznik trzeba zdemontować, jak widać jest brudny. Pogadamy sobie na temat kondensatorów głównych. Osobiście jestem zwolennikiem używania oryginalnych części do starszych sprzętów, tak jak ten. Nie jakoś tam specjalnie tuningowania, wywalania potencjometrów zwykłych i wsadzania na przykład jakichś Alpsów, albo tutaj ten kondensator Elva i wsadzania Nichikonów czy jakichkolwiek innych kondensatorów. No i tak jak w tym wypadku chciałem przywrócić do oryginalności cały wzmacniacz. No i zakupiłem kondensatory Elva, które są wciąż dostępne do dnia dzisiejszego. Jako nowe, tyle tylko, że leżaki magazynowe. Jak widzicie, ten kondensator ma troszeczkę nietypowe wyprowadzenia. Ma dodatni biegun tutaj w środku i 3 wyprowadzenia ujemne. To są do obudowy wyprowadzenia. Patrząc na płytkę, ten kondensator ma połączenie w kilku miejscach do ścieżek i przez ten kondensator zamyka się obwód. No, ten kondensator wydawało mi się, że jest taki sam. Zresztą jego średnica jest taka sama. Długość jest troszeczkę, tam może z 2 mm różnicy. Natomiast wyprowadzenia już nie wiedziałem, że są takie. I o ile można by coś tu pokombinować, może troszeczkę ściąć te wyprowadzenia, żeby zmieściły się tutaj na płytkę i pododawać tutaj zworki na płycie głównej, zastępując te kołeczki. Natomiast zanim rozpocząłem jakiekolwiek prace modyfikacji tych kondensatorów, pomierzyłem ich pojemność. Jako że to są kondensatory według daty, wydaje mi się, że tu jest 86,03, więc to jest 1986 marzec. Ten kondensator za to ma wyprowadzenie 10,79, więc zakładam, że to jest październik 79 roku. To chciałem po prostu zmierzyć jego parametry, aby nie wlutowywać czegoś, co ogólnie się nie nadaje. Tak pomierzymy sobie.
Kondensator ma 4700 mikrofaradów. Według Atlasa ma 5004. ESR ma 400. W związku z tym, przeliczając, kondensator już z automatu ma 20% większą pojemność. Stare kondensatory miały prawie dwukrotną pojemność w stosunku do znamionowej. W związku z tym teraz jak otrzymałem te kondensatory, no to tak na dobrą sprawę już nie będę ich wkładał tutaj do wzmacniacza, z uwagi na to, że już nie mam pojemności znamionowych i widać, że te elwy z biegiem czasu, co ciekawe, rośnie im pojemność do góry. Dlatego też w tym wypadku zastosuję kondensatory Nichicona, które zamówiłem i tam powiedzmy za jakiś czas dojdą. Natomiast w międzyczasie zajmiemy się wszystkimi przełącznikami tutaj i potencjometrami. Osoby, które będą się zabierały za rozkręcanie tego wzmacniacza, uprzedzam, że ten wzmacniacz ma bardzo dużą ilość śrubeczek różnorakich. Tak jak tutaj widać na front panelu, już część zdemontowałem, ale jeszcze przede mną sporo odkręcania, żeby dostać się do każdej płytki. No i tutaj proponuję, żeby doposażyć się w jakieś pojemniczki z przegródkami, pogrupować sobie te śrubeczki po to, żeby potem nie było sytuacji, że albo jakaś śrubka po prostu zginęła, albo dojdzie do sytuacji, że śrubka wkręcana nie będzie tą śrubką, która tam była pierwotnie. Może się okazać, że na przykład będzie zbyt długa, dojdzie do jakiegoś zwarcia, bo ona będzie dotykała na przykład do płyty PCB. Tego raczej chcielibyśmy unikać. Także demontuję te pierwsze 3 tutaj przełączniki wajchowe. ...220 na 25 V. Pokazuje 323, także dochodzę do wniosku, że wszystkie kondensatory w tym wzmacniaczu wymagają wymiany. Ok. Przekaźniki nie wymagały wymiany, wystarczyło oczyszczenie styków, polerowanie powierzchni i zaraz zmierzymy sobie rezystancję w momencie zadziałania takiego przekaźnika. Zmierzmy sobie styki po czyszczeniu. Tak, mam tylko 2 ręce, dlatego trzeba będzie tutaj troszeczkę tak pokombinować. .3 ohma. Kondensatory tutaj są tylko na tej płytce 2. Ja jeszcze wyczyszczę te kołki. Nie wyglądają zbyt czyste i przechodzimy dalej. Słuchajcie, z ciekawości rozłożyłem jeden mechanizm, ten dźwigienkowy tutaj. Tutaj jest tarczka, ja wiem, że jest czarna, bo jest jeszcze przed myciem. Natomiast tutaj są elementy od tego przełącznika. Dla porównania, to jest mój paznokieć. Także wielki szacun dla pracowników, którzy składali te przełączniki dźwigienkowe, bo zakładam, że w tamtych czasach raczej nie było możliwości ściągania całych przełączników, więc trzeba było, podejrzewam, je zaprojektować i złożyć. Także swoją drogą jestem ciekawy, jak wyglądają współczesnego Unitry przełączniki dźwigienkowe. Jeśli ktoś je ewentualnie miał w swoich rękach lub rozkładał, to dajcie znać w komentarzach poniżej filmu. Może ja też będę miał kiedyś sposobność rozłożenia tych przełączników dźwigienkowych, które są sterowane nawet z możliwością zdalną przez pilot Unitry. Zobaczcie, jak wygląda ta płytka jeszcze przed wymianą kondensatorów. Jak ona jest cała brudna. Coraz mocniej mam wybebeszony ten wzmacniacz. Mam nadzieję, że jeszcze go poskładam do kupy i będzie grał. Trzymajcie kciuki. Oczywiście nie trzeba odkręcać tutaj każdego przełącznika z obudowy. Jest dostęp tutaj do styków od góry. Wystarczy go wyczyścić od góry. Dobra chemia i oczywiście później należy spłukać alkoholem, aby wypłukać tą chemię. No i na samym końcu oczywiście przesmarowanie.
No i tak jak widać, przełącznik jest czysty, pozostaje tylko go jeszcze nasmarować. I jest wszystko zabezpieczone. Kolejna do czyszczenia i do recapingu jest płytka barwy dźwięku. Jak widać, jest w fatalnym stanie. Ponieważ płytka jest wyciągnięta, postaram się ją doczyścić na tyle, ile będę potrafił. Płytka po umyciu nie jest jeszcze to w stanie idealnym. Coś tutaj na płytce lepi się strasznie, ale ponieważ jeszcze wykonam wymianę kondensatorów i tak będę ją jeszcze raz czyścił, także tym się na razie nie przejmuję, że ona jest jeszcze lekko brudna. Przeprowadzę konserwację potencjometrów po myciu, natomiast teraz wykonam wymianę kondensatorów na płycie. Zobaczcie, zacząłem wykręcać potencjometr głośności. Jakie futerko mi się okazało pod spodem. Także taka sytuacja. Oczywiście to jest miks tego tutaj aluminium, które się utleniało, z jakimś środkiem, który był pryskany potencjometr, bo się lepi cały. Także to trzeba wszystko rozłożyć na części i wyczyścić. Nie ma wyjścia. Słuchajcie, zacząłem się dobierać do potencjometru głośności. Potencjometr jest poczwórny, jak widać. Tutaj na razie ściągnąłem tylny kapturek i jak widać styki są czarne. Także niestety potencjometr jest do rozłożenia. Jeszcze nie wiem, jak ja mam to zrobić, ale no nie ma innego wyjścia. Po prostu trzeba go wyczyścić, bo w innym przypadku taka naprawa tego wzmacniacza z wymianą kondensatorów, czyszczenia wszystkich styków, no nie miałoby sensu, jeżeli taki potencjometr głośności byłby zabrudzony i wprowadzał jakieś niekształcenia. Wciąż jeszcze pracuję nad płytką preampu. Zostały mi jeszcze tutaj te kondensatory. Wymienię na kondensatory z dielektrykiem stałym. Tamte kondensatory jeszcze mi zostały do wymiany elektrolityczne. Natomiast potencjometry, no muszę się dostać do środka, żeby je wyczyścić. No ale żeby to zrobić, one są tutaj tak jakby zanitowane. W związku z tym będę musiał je wylutować z płytki, rozwiercić ten nit, no i ewentualnie potem po wyczyszczeniu jakoś to zabezpieczyć, zamknąć, żeby ten potencjometr się nie otworzył. Jeszcze nie wiem jak, ale coś uda się na pewno zrobić. Ok, tutaj w zasadzie przed nami mamy jeszcze płytkę wyboru. Jest to selektor źródeł i pętla magnetofonowa. No to przełączniki też trzeba wyczyścić, bo tak jak widać, no one są po prostu czarne jak pozostałe, w związku z tym nie pozostaje nic innego jak je wyczyścić, no ale żeby to zrobić, bo tu są 3 tarcze, nie do wszystkich dojdę od zewnątrz, do tej może bym doszedł taką szpatułką i faktycznie może bym wyczyścił te styki, no do pozostałych już niestety nie dojdę, więc te potencjometry, te przełączniki w zasadzie trzeba będzie je wylutować. No i tutaj kondensatory do wymiany są, także potem do czyszczenia cała płytka.
Ok, przełączniki już mamy odlutowane. Jeszcze widzę, że jakieś przewody trzymają do płytki z jednego potencjometru. Te ścieżki są bardzo delikatne, także w takiej postaci, jakiej już teraz mam, mogę rozkręcić te potencjometry, aby je wyczyścić. Tutaj taka mała porada serwisowa, ponieważ będę rozkręcał te przełączniki. Te przełączniki, jak żeście widzieli wcześniej, zawierają małe tulejki, podkładki. W tym miejscu znajdują się tej po drugiej stronie dwie kuleczki. I aby to wszystko mi się nie rozsypało i żebym nie szukał kuleczek czy jakichś podkładeczek, to zawsze proponuję rozkładać w jakimś takim kontenerku albo pojemniczku, po to tylko, że jeżeli coś wyskoczy, jakaś sprężynka, no to wiadomo, że jeżeli ona nie wyskoczy do zewnątrz, no to tutaj gdzieś w tym kontenerku będzie się znajdować i nie będziemy tracić czasu na szukanie. Ok, jak widać, przełącznik jest już wszystkie tarcze wyczyszczone. Będzie słabo widać. Nie trzeba było go rozkładać, wystarczyło delikatnie rozluzować te tarcze. Natomiast tutaj między poszczególnymi pinami, tutaj na przykład są takie zwory, no to trzeba je rozlutować. One są po dwóch stronach, takie zwory właśnie. One są po dwóch stronach potencjometru i trzeba odlutować te jedne, żeby przede wszystkim rozchylić te tarcze. No i wtedy będzie możliwość dojścia. Pozostaje mi jeszcze zakonserwowanie styków, złożenie i przechodzę do drugiego tutaj. Ok, teraz przyszedł czas na zajęcie się płytą główną. No jak widzicie, płyta główna jest też bardzo brudna, więc w pierwszej kolejności umyję ją, a potem przejdę do kolejnego punktu. Tutaj jak widać mamy jakiś nadpalony rezystor. Zobaczymy, czy on jeszcze ma jakąś wartość. I oczywiście wymienimy kondensatory. No tak jak wcześniej wspomniałem, mam tutaj kondensatory Elwy. Natomiast z racji, iż mają troszeczkę inne wyprowadzenie, no to tutaj na tą płytę nie będą pasowały. Jeżeli modyfikujemy ten kondensator w postaci mechanicznego obcinania i zostaje tylko ten element tutaj, który prawdopodobnie by przeszedł przez dziureczkę na PCB, no to już osłabiamy cały ten tutaj zaczep i ten kondensator jest ciężki. W związku z powyższym być może nawet podczas transportu mógłby się oderwać, a nie jestem zwolennikiem klejenia tych kondensatorów, bo jak wiecie, no kleje, nawet producenci stosujący kleje nie mieli, przypuszczam, wiedzy, że po 10-20 latach niektóre kleje potrafią zmieniać swoje właściwości chemiczne, co powoduje nawet, iż ten klej zaczyna przewodzić. Także do czyszczenia. Ok, płytę już mam wstępnie wyczyszczoną. Teraz kolejny element układanki, czyli wymiana kondensatorów. Tutaj w międzyczasie przyszła paczuszka z TME. Kondensatory, jakie będę tutaj stosował, to są Nichicony seria LS. Dla porównania to jest 4700 mikrofaradów na 50 V i tu jest oryginalne 4700 na 40 V jeszcze w dodatku. Chcemy zamontować takie kondensatory, to jak widać one tutaj mają tylko dwie nóżki, natomiast oryginalne mają ich 4. Środkowa tutaj jest plusem, natomiast te 3 to są minusy. Tutaj są tylko dwie nóżki plus minus i aby wykonać montaż tego kondensatora trzeba delikatnie wykonać modyfikację na płycie głównej, co pokażę później. Natomiast jest to w pełni odwracalne, gdyby użytkownik będzie jakimś cudem znajdzie takie kondensatory oryginalne i je wlutuje w celu ewentualnie założenia tych portek i uzyskania oryginalnego wyglądu, to jest to jak najbardziej możliwe i w późniejszym okresie do wykonania. Jeszcze w oczekiwaniu, aż mi się rozgrzeje rozlutownica, zmieszczę sobie parametry tego starego kondensatora, który tutaj pracował, w stosunku do nowego. Także najpierw stary ma 4700 mikrofaradów na 40 V. Jak widzimy 7690 mikrofaradów, 0,12 ohma ESR, także prawie dwukrotnie mu się zwiększyła pojemność. Natomiast nowy
4454 mikrofarady ESR 0,04 ohma. Także zdecydowanie ten kondensator ma lepsze parametry. Jak widzicie, proces wylutowywania tych kondensatorów jest bardzo trudny, bo po pierwsze jest tutaj bardzo dużo cyny, gdzie ta lutownica przy dużej ilości cyny po prostu zamiast wciągać to się zapycha, dlatego używam plecionki, ale jeszcze dodatkowo tutaj po wlutowaniu końcówki są zagniecione, są po to tylko, żeby właśnie wzmocnić to połączenie, stabilność kondensatora na płycie głównej. Ok, kondensatory główne są wymienione. Teraz zabieram się za pozostałe kondensatory. Jak pamiętacie, ja wylutowałem ten kondensator jako pierwszy, bo mi się rzucił w oczy od razu. Jest popuchnięty, jeszcze chwila i by wylewał, albo już może i wcześniej wylał. Natomiast po drugiej stronie, bo ta płyta jest tak jakby przedzielona na pół. Lewa i prawa strona powinna być taka sama, symetryczna. Natomiast ten kondensator jest wlutowany stąd, on ma wartość 220, natomiast po drugiej stronie ktoś sobie tutaj wlutował inny kondensator o wartości 330. Nawet nie będę patrzył na schemat, bo zakładam, że ta wartość jest prawidłowa, jest to oryginalny kondensator. W związku z tym wymienię ten 330 i wlutuję 220, tak jak być powinno. Kolejny przypadek, podczas prac zauważyłem, że kondensator jest wlutowany odwrotnie, jak widzicie jest minus. Na tej nóżce tutaj oznaczenia na płycie głównej jest plus. Sprawdziłem na schemacie i faktycznie ten kondensator pracował odwrotnie wlutowany w stosunku nawet do schematu. Także jako już nowego Nichicona wlutuję poprawnie, no i będziemy szli dalej z tematem. Ok, zmierzmy sobie teraz ten tutaj uszkodzony, czy powiedzmy nadpalony rezystor, jaką on ma tutaj wartość, bo na schemacie nie bardzo widać. Niestety mam schemat bardzo marnej jakości. Zobaczmy, czy on w ogóle coś pokazuje. Mamy 100 ohmów. Natomiast po przeciwnej stronie powinien być takiej samej wartości. My tu mamy. Mamy też około 100 ohmów, dlatego oba rezystory wymienię na nowe. No i w zasadzie pozostaje jeszcze tutaj na płycie wymiana tych dwóch podkówek, bo one wyglądają fatalnie. Na szczęście takie elementy jeszcze można kupić, dlatego wymienimy te podkówki po ponownym myciu płyty, no bo tutaj wlutowywałem wszystkie kondensatory, jeszcze muszę tylko założyć mostki na kondensatory główne i po myciu, po wysuszeniu wlutuję podkówki nowe, żeby już nie męczyć je wodą. Nowe rezystory wlutowane, zmierzmy sobie ich wartość 103 i drugi kanał też 103. Kolejnym punktem na liście jest oczywiście wymiana podkładek pasty termoprzewodzącej pod tranzystorami. Tak, no tranzystory odkręciłem od edytorów, natomiast tak jak widzicie są oczywiście podkładki, natomiast jest tu sucho, pusto, nie ma pasty termoprzewodzącej. Także wymieniamy podkładki, chociaż w zasadzie te są w bardzo dobrym stanie. Jedna strona już jest zrobiona, jednak dałem te moje podkładki, one są troszeczkę większe. To są podkładki pod tranzystory
w obudowach TO220, w związku z tym tutaj będą jak najbardziej pasowały. Pasta między podkładką a radiatorem, niestety radiator takie ma, jak widać, no nie jest to idealnie gładka jak lustro powierzchnia, w związku z tym ta pasta musi być pod tymi tranzystorami. Podkładka i pasta między tranzystorem a podkładką powinna zapewnić odpowiedni termotransfer ciepła do radiatora. To samo kopiuję na drugą stronę i zajmuję się tranzystorami mocy. Ok, teoretycznie jedną końcówkę mocy mam uwolnioną. Podkładka jest, ale zero pasty. Sucho. No to połączenie między tym tranzystorem, między obudową tranzystora a tym przewodem musi być koniecznie jak najlepsze. W zasadzie pozostało jeszcze do wymiany tutaj te potencjometry od prądu spoczynkowego. Wymienię je po czyszczeniu płyty, bo płyta jeszcze raz będzie musiała być wyczyszczona. Tak jak widać, nie wszędzie jeszcze udało się doczyścić ten brud, który znajduje się u góry. A poza tym od spodu jeszcze mam do montażu tutaj te mostki o wartości ujemnej tych kondensatorów, żeby tutaj połączyć od spodu na płycie głównej. No i w wyniku lutowania należy wyczyścić płytkę i w zasadzie blok mocy mamy zakończony. W tym miejscu chciałbym zakończyć część pierwszą. Zapraszam do oglądania drugiej części, w której rozbierzemy potencjometry teoretycznie nierozbieralne, czyli mówimy tutaj o barwie dźwięku oraz o potencjometrze głośności, potencjometrze Nobla, a także złożymy cały wzmacniacz już do kupy, wyregulujemy prądy spoczynkowe. Być może, jeżeli zdąży dojść karta muzyczna, którą zamówiłem, zmierzymy jego parametry pracy. No i zobaczymy, czy w ogóle uda mi się jeszcze go złożyć, bo tak na dobrą sprawę zostało w obudowie 2 transformatory i nic więcej. Jeśli podoba Ci się to, co robię, kliknij kciuk w górę i zapraszam do drugiej części z naprawy wzmacniacza WSH 205.